Dobra, stoi. Zaczynamy odcinek. 2 tygodnie temu to było posadzone. I dacie wiarę, że ja po posadzeniu po 2 tygodniach już to muszę pielić? W sensie już połowę przepieliłem, druga połowa jest do przejścia. Strasznie dużo nasypało mi się tu brzozy, strasznie dużo będzie mi tu kiełkowało gwiazdnicy. No i teraz co z tym robić, bo w większych doniczkach to jeszcze rozumiem, że to mnie zarasta, ale w takich małych P9, no otwarta przestrzeń, wiadomo, naniosą się te chwasty. Nie chcę pielić. Robienie sadzonek, sadzenie, wszystko jest super. Pielenie nienawidzę. Nienawidzę, nie chcę nawet o tym myśleć. Więc teraz będę wdrażał różne testy i to jest film z testem posypek na doniczki, żeby nie rosły chwasty. Jedna posypka to Plantimax, a druga trocina i trzecia zostawimy sobie jakiś kawałeczek jako próba kontrolna, chociaż chciałbym jak najmniejszy ten kawałeczek, że będzie jak najwięcej pielenia. O tym jest ten odcinek. Jak się spytasz, czy mam myszy w garażu, odpowiem nie, skąd ten pomysł. To samo się tak zrobiło, nie? Dostałem wiosną, nie wiem czy w marcu, pytanie, czy chciałbym spróbować posypkę na chwasty w doniczce. Powiedziałem, oczywiście, że tak, ale nie powiedziałem, kiedy to zużyję i kiedy to wypróbuję, bo no, nie wiąże mnie żadna jakaś tam umowa, żadne terminy, po prostu to dostałem, więc jak po prostu to dostałem, to teraz to wykorzystuję i będę to testował. To jest taki fajny pelecik z zapachu, takie leciuśkie siano, ale to nie ma mocnego zapachu. Delikatnie jak przyłożę nos takim siankiem jakby. Jeśli posypię to w doniczce, to przy podlewaniu powinno spęcznieć i powinno zakryć całą doniczkę. Nie wiem jak to do końca będzie wyglądało po posypaniu, jak powinienem to dobrze posypywać. Na szczęście starałem się tutaj doniczki mieć ułożone jedna przy drugiej, więc dużo nie powinno wylecieć między doniczki, więc wezmę po prostu łopatę i postaram się to jakoś najpierw łopatą, chyba, albo dłonią, garścią posypać. No i później obok tego Plantimaxu posypanego będzie posypana trocina. Trocina roślin iglastych, mam tutaj w okolicy tartak, sobie załatwiłem. Załatwiłem tę trocinę w zeszłym roku i trochę się sfrajerowałem, bo powinienem tę trocinę albo przesypać wodą z mocznikiem, czy przelać wodą z mocznikiem, a najlepiej to ja miałem w głowie, żeby zrobić taki rozrobiony obornik z wodą i to po prostu z góry przelać, żeby się przerobiło. A jak to było suche, bo właściwie w Big Bagu to się nie zmoczyło, to tak jak w tamtym roku to przywiozłem, to tak samo jest żółte. Nie powinno się według mnie trocin świeżych posypywać na górę na rośliny, bo te trociny będą musiały być rozłożone przez bakterie. Jak bakterie się przy rozkładaniu trocin namnożą, a trociny zjedzą, to będą zjadać nawóz, który podajemy roślinom, czyli azotowy nawóz. I może być tak, że dajemy w trakcie sezonu azot, rośliny wykazują niedobory azotu, a my daliśmy azot. Mamy takie, co się dzieje? To te bakterie właśnie, które zostały po zjedzeniu trocin. Więc wiem, że się nie powinno, ale już mamy końcówkę lipca, ja i tak nie będę nawoził intensywnie azotem. Raczej zejdę z tego krystalonu zielonego, którego używam na jakiś tam z mniejszą zawartością azotu, o ile w ogóle. No i zobaczymy jak to wyjdzie, także do dzieła. W ogóle myślałem, żeby to robić łopatą do śniegu, ale nie mogę znaleźć łopaty do śniegu. Nie wiem szczerze mówiąc, jaką warstwą mam to przysypywać, żeby to działało. Nie wiem, więc może nie wysypię wszystkich 4 worków, tylko wysypię na przykład 2, a później zobaczę, czy uzupełnić, bo może będą puste przestrzenie, nie? Nie wiem, jak to teraz... Zobaczymy. Czas pokaże. Dobra, te brzegowe to pewnie ręką dosypię. Bo trochę szkoda, jakby się bardzo wysypywało. Ops. Tak w ogóle to w przypadku doniczek okrągłych, już takich nie półlitrowych jak ta P9, tylko 2-3 litrowych, to jeszcze będę testował krążki filcowe i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, bo nie posadziłem jeszcze żadnej 2 i 3 litrówki. Dacie wiarę? Same P9, żadnej 2 i 3 litrówki. A roślin do sadzenia z P9 do 2 i 3 litrówki to mam tyle. A jak będziecie potrzebować na takie rośliny oferty hurtowej, to zostawiam Wam tutaj maila, napiszcie jak jesteście hurtownikami i chcecie rododendrony, azalie, ale na przykład Hortensja Anabel, żylistki i tak dalej w P9 do dalszej produkcji, dąbrówkę rozłogową, to piszcie pod tego maila, co macie tu gdzieś napisanego. O ofertę hurtową to Wam wyślę, to będę miał mniej do sadzenia w 2 i 3 litrówkę. Widać w niektórych miejscach, że jest chyba trochę za dużo. Jak to ma napęcznieć, To jest według Ciebie za dużo? Tak. No i nie wiem jak to się będzie zachowywało. Nie wiem czy to jest... Czy ma być zakryte tym peletem wszystko, a to jeszcze napęcznieje, czy peletem może być zakryte nie wszystko, bo i tak to napęcznieje. No, nie wiem. Zobaczymy. Teraz muszę ręcznie jeszcze Obrzegować. obrzygać. Widziałaś ile mam tutaj brzozy? Nie.
Nie widzisz w doniczce, ile jest brzozy? Nie wiem, co jest brzozą. Nie wiesz, co jest brzoza? Nagrywasz to? No. To wszystko to są nasiona brzozy. To wszystko, to mi będzie kiełkować. Ja się zapłaczę, jak... To, co wpada do kawy, jak się pije na tarasie. Tak, jak mi to będzie kiełkować w doniczce teraz, to ja się zapłaczę. A akurat za sobą mam brzozę i to wszystko leci mi z jednego drzewa tutaj. No właściwie to z jednego miejsca, bo tam drzew jest chyba A kilka. jakby była cała cieniówka, to Yy. nie leciałoby? No nie wiem, bo ta cieniówka jednak dosyć gęsta jest, ale czy jak będzie wiał wiatr, to tego nie przeleci? Może i przeleci, no nie wiem. Cieniówkę mam na 6-metrową rurkę, 4-metrową. Ale obserwujcie, bo niedługo będzie 6-metrowa i będzie się działo. I już nawet jest na placu, tylko trzeba to założyć. I folię też będę ściągał, bo folia na lato jest mi kompletnie niepotrzebna. W listopadzie wróci folia na tunele. O. I to musi być też na takie rośliny, żeby nie przyćmić ich tym, nie? No ale czy masz takie małe rośliny, żeby nasypana warstwa centymetrowa peletu, chociaż później tak jak spęcznieje to może będzie 2-centymetrowa. No nie wiem, mi teraz przyszły w ostatniej dostawie, jak zamawiam, bo w tym roku bardzo dużo roślin zamówiłem w Multiplacie, to mi przyszło skalnicy dużo. Ta skalnica była bardzo malutka, ale myślę, że też by wystawała. Jeśli tylko jakaś część będzie wystawać zielona z tego peletu, to już potem będzie rosło. No tu akurat mam azalię i azalia wielkokwiatowa i tak była przeze mnie przycięta do sadzenia. Więc tutaj mamy już bardzo ładne, kolorowe pąki. No rozkrzewi się po prostu, nie? Po cięciu. Tutaj jak się przyjrzysz, to jest raz, dwa. Tutaj mamy jeden, więc po przycięciu odrośnie jeden, więc trochę lipa. Chyba że je nakarmię jeszcze, no to wyrośnie więcej, ale jak je nakarmię, jest koniec lipca, to boję się, że nie wejdą w zimę i zmarzną tak czy siak, nie? Tu jest za dużo. No i co, jak oceniasz? Dobrze jest, czy jest nie okej? No nie, tutaj musisz obrzygać jeszcze te Jeszcze? kręty. No dobra. Ale ja uważam, że tutaj można przesypać. Tak? Myślę, że to nie powinno, znaczy nie musi być tak bardzo, bardzo ściśle. No, No bo to ma napęcznieć, no to... No to- weźmy poprawkę na to, że to jest większy swoją objętość. No na nie? pewno. Ja widziałem to, ja tego nie używałem sam, ale ja widziałem to na Instagramie i na YouTubie też ma zresztą Gosia ogród przydomowy kanał. Tylko że na YouTubie chyba tego nie pokazywała, na Instagramie coś tam pokazywała. Też dostała i też sobie w szklarni wysypała między pomidory czy coś takiego. Wiem, że u niej widziałem. Gosia ogród przydomowy. No to co, wygląda to tak. Ogólnie śmiesznie, trochę jak taki wzór. Na nie wzrastające chwasty. O, Duże- jak ładnie. Duże doniczki jak nie po pierwszym, po pierwszym roku, jak wypieliłem i posypałem trociną, to trocina dookoła doniczki obrastała chwastami, czyli tam, gdzie było jej najmniej, bo dosyć dużo sypałem torfu, to brzegami wyrastały chwasty. Zobaczymy, jak to się przy Plantimaxie zachowa. No jestem bardzo ciekaw i no, wolałbym już tego nie pielić. W ogóle szukam sposobu, żeby nie pielić tych doniczek. No wiem, że nie ma takiego sposobu skutecznego w 100%, ale jeśli by mi to trochę czasu dało, to poproszę o ten czas, nie? I ile zużyłeś na tyle roślin? No ja Ci powiem, ile tu będzie roślin, dobra? Powiedzmy, że na 400 roślin, bo tu jest 400 P9, czyli 400 półlitrowych doniczek 9×9, no to zużyłem chyba jeden worek, bo tutaj mi z drugiego worka został cały praktycznie drugi worek, także został zużyty jeden worek. Nie wiem, ile to ma objętości, bo tu nie miałem napisanego, więc nie powiem Wam. Taki worek jeden, Z 60 litrów? ile? 60? Nie wiem, ja nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o takie określanie, nie? Także taki woreczek, o, tu jest pełny, taki woreczek poszedł na 400 roślin. Zobaczymy. Ja nawet nie wiem, czy to wystarczy, czy to jest za dużo, bo może być tak, że... Dobra, nagrywamy Wam w tym momencie aktualizację. Jak już napęcznieje, być może jest to drugi dzień. Tam w drugim dniu, po namoczeniu, jak teraz wyglądają nasze roślinki. Zapraszam. Ano praktycznie nie wyglądają. Napęczniał ten pelet. Zobaczcie, jak bardzo napęczniał. Ja jak bardzo przeholowałem. Będę musiał na pewno wziąć i odsypać, bo dosłownie chyba 4 czy 5 cm tutaj jest grubości. No to jest gruba przesada. I no nie widać roślin, nie? Tu gdzieś były rośliny. No przesadziłem. No tutaj mamy roślinkę, jak się dobrze przyjrzycie, z pączkiem. Muszę to wszystko poodgarniać i porozsypywać na inne rośliny, bo no jest to wydajne. Fajnie, że w worku jest sprasowane. Później się fajnie rozszerza. Zapaszek. Taki zapaszek jak po
jakichś zwierzątkach w domu, jak się ściółkę trzyma. Nie wiem, taki, nie wiem, jak po królikach, nie wiem, jak mam wam to powiedzieć. No, teraz troszeczkę inny jest ten zapaszek. Także jest efekt pozytywny, wow. Zobaczymy, jak będzie efekt jeszcze z chwastami, ale na pewno, no już teraz wiem i od razu rada ode mnie, to jest dosyć wydajne i poproszę o oszczędne gospodarowanie tymi granulkami, tym peletem, bo naprawdę się rozszerza. No zobacz, no tu masz dopiero liście, nie? Tak się to wszystko porozszerzało. No tu będzie więcej niż 5 cm, a nie sypałem tyle. No na bank tyle nie sypałem. No. Jak widzicie, już wszystko podsypałem Plantimaxem i trociną też, także pokażę wam teraz już po jakimś czasie, bo minęło, nie wiem, czy z 2 czy 3 tygodnie od tego, jak już to zrobiłem, jak to wszystko wygląda. Rośliny były wypielone i podsypane Plantimaxem i trocinami. I teraz tak, tutaj mamy Plantimax, trocina. Znowu Plantimax, trocina. Widać to po kolorku. Trocina pierwsza przesycha, Plantimax dalej jest mokry po podlaniu, jeszcze długo. No i jak to wygląda po jakimś czasie po podsypaniu. Trocina ma inny kolorek, ale chwasty są gdzieś tam, bo coś tam wykiełkowało, więc jest. Będzie to do pielenia za jakiś czas. Im szybciej, tym lepiej, żeby się nie wysiały kolejne nasiona na kolejne pokolenie. I z tego Plantimaxu, i z tych trocin wyrywa się łatwiej niż z torfu rośliny, no bo łatwiej. Ale akurat tutaj na Plantimaxie albo jest za mała warstwa, albo coś, bo jest więcej tych chwastów. Także nie wiem. Ja pamiętam, że tam jak podsypywałem, to tam było za dużo i rozdzielałem na pół i tak naprawdę z tego, co posypałem, zrobiłem 2 razy większą powierzchnię. I tu jest to, co już było odsypane. No jaka tu jest powierzchnia? Tu jest za mało. Tu jest ładnie, ja bym powiedział. No i tak gdzieś jest za dużo, gdzieś jest za mało. Po którymś podlaniu już to siadło, więc już widziałem, gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało. Tu jest na przykład bardzo ładnie, a i tak jakiś chwastek jeszcze wyrósł. Także trocina, no chyba będzie mi się bardziej sprawdzać niż ten Plantimax, tak jak na to patrzę, bo pierwsza przesycha po jakimś słońcu, po podlaniu i no widać, że jednak nie mają takich warunków rośliny do kiełkowania. Tutaj już mamy nawet w miarę suche. Więc inną strukturę ma trocina niż Plantimax. Trocina jest bardziej drobna, Plantimax ma większe kawałeczki i te większe kawałeczki mi się wydaje, że powodują, że lepiej trzyma wodę, ale też w tym sensie, że nie przesycha tak łatwo. A trocina przesycha szybciej, dużo szybciej, no i z jakiegoś powodu no jest tych chwaścików mniej jednak na trocinie, a na Plantimaxie presja chwastów jest dosyć duża. Tu zaraz będę musiał wpadać i to pielić. Bo jak się już przekonaliście, to tutaj gdzieś mam już nawet kwiatki na chwastach, także o, tu zaraz by nasiona strzelały, nie? Także no, to jest moje doświadczenie jak na razie z produktem Plantimax i z trocinami w produkcji młodego materiału. Postaram się robić wszystko, żeby tylko jak najmniej pielić, bo czas to pieniądz, a jak ja tylko pielę sam, to przerąbane to jest i nie robię nic innego od kilku tygodni, jak tylko pielę. Jak wszedłem w tunele, to tylko pielę i pielę. I ten pierwszy tunel, co pieliłem, właściwie już mógłbym znowu przejść i dopielić, bo już znowu coś tam wyrasta. Także no niestety, ale to jest znienawidzona przeze mnie robota. Nienawidzę pielić. Lubię sadzonkować, lubię sadzić, ale nienawidzę pielić. Te budleje urosły lepiej niż się spodziewałem. One powinny być w ogóle od samego początku na dworze, bo przez to, że są w tunelu, mają trochę cieplej, to tak się wyciągnęły w tej doniczce, że głowa mała. To jest chyba odmiana Pink Cascade. Nie, to jest odmiana... Pink Cascade. Pink Cascade. Bardzo ładnie pachnie, ale przerosła mi w tych doniczkach, się przewraca co chwilę. Jak podlewam, to muszę pilnować, bo no zobacz, jaka to jest wielka roślina. W 2-litrowej donicy, nie? Coś wspaniałego. Powinna być w 5, luźno. Pytałaś przed chwilą, czy to będzie w sklepie na sprzedaż. Nie wiem, czy to spakuję. W sensie, ty mówisz, że tak. Ja mówię, że nie.